Cześć, witam Cię na moim kanale w kolejnym odcinku remontu przedpokoju. Dzisiaj zajmę się drzwiami, a mianowicie mam dwie opcje do wyboru. Albo nie robić nic i zostawić takie oto stare drzwi, do niczego nie pasujące, albo drugi sposób, zamontować nowe drzwi, ale niestety muszę je dociąć na wymiar, ponieważ są za długie. Wybrałem tą drugą opcję i teraz pokażę Ci w szybki sposób, samemu można te drzwi dociąć. Będę miał troszeczkę tutaj utrudnione zadanie, ponieważ poziom tutaj jest inny niż w łazience. Tu jest niżej, a tu jest wyżej, czyli mamy podłogę gdzie spod ukosa. No tak, tutaj ktoś płytki układał. No i niestety, ale muszę się tej wysokości trzymać, żeby te drzwi się otwierały i zamykały. Oczywiście tu jeszcze przyjdzie listwa przypodłogowa. Nie wiem, czy ją zastosuję akurat taką małą, bo nie wiem, czy ona mi tutaj przykryje wszystko. By wyznaczyć odległość, jaką mamy odciąć w nowych drzwiach, to wystarczy, że zmierzymy sobie odległość od tego punktu tutaj do podłogi. No w moim przypadku tutaj do tej kafelki, bo tu jest najwyższy punkt. Mierzę sobie tą odległość, bo tu jest najwyższy punkt. Do tego miejsca, gdzie zaczyna się zawias, jest 26 cm. I teraz od tego wymiaru odejmuję 5 mm, żeby była przestrzeń między podłogą a drzwiami, żeby te drzwi mogły się otwierać swobodnie i zamykać. Ten wymiar 25,5 cm muszę przenieść na nowe drzwi. I od zawiasu liczę sobie i wyznaczam te 25,5 cm. Czyli 25,5 cm jest tutaj. Zaznaczam sobie te 25,5 cm od zawiasu. Czyli ten kawałek będę musiał odciąć. Także zabieram te drzwi do garażu. Na stole operacyjnym mam przygotowane na razie stare drzwi, bo chcę przetestować, bo zakupiłem nową pilarkę ręczną Makitę, właśnie po to, by przeciąć nowe drzwi już równiutko. Chcę tą piłę przetestować i zobaczyć, czy jest dobrze skalibrowana. Sprawdzałem tutaj kąty, jakby wszystko się zgadza, ale zobaczymy, jak jest w praktyce przy cięciu. Kupiłem właśnie tą Makitę z całym zestawem, z szyną 1,5 metrową, aluminiową, bardzo fajną. Tu jest antypoślizgowa nakładka, że ona się nie przesuwa. Sprawdzimy, jak ta piła się sprawuje i na razie przetestuję ją. Na początek tą szynę muszę tak na sucho, bo tutaj jest ta gumka, muszę ją jakby przeciąć. Mam tutaj już zaznaczoną linię cięcia, tak na spróbowanie, i zaczynam ciąć. Sprawdzimy, jak się przetnie. Oczywiście te drzwi są z papieru zrobione. Ładna linia cięcia, sprawdzimy. No wygląda ok. Jeszcze długą poziomicą kątową. Tutaj kąt też również jest. Piła ustawiona, więc czas teraz na stół operacyjny przynieść nowe drzwi i działamy. Teraz ten zaznaczony punkt 4 cm i 8 mm zaznaczę sobie po całości, ale najpierw okleję sobie to taśmą.
A klejem to dlatego, żeby jeszcze zniwelować, żeby nie było żadnych szarpnięć. Była ładna linia cięcia. I teraz z tej strony 4,8. I teraz poziomicą długą zaznaczam sobie linię cięcia. No niestety te wcięcie to są drzwi łazienkowe niestety, ale tego wcięcia nie będę miał, ale będzie, wydaje mi się, przestrzeń między podłogą a drzwiami, więc chyba to wystarczy. Oczywiście ochrona słuchu. Przykładam szynę równiutko z zaznaczeniem ołówka. Wszystko jest równiutko. Także zabieram się za cięcie. Powiem, że syfu jest co niemiara. Ojej. Ale najważniejsze, żeby było równo przycięte. Odklejam taśmę. Trochę pyli. Można tą pilarkę podłączyć pod odkurzacz. By ten syf cały ten pył ściągało, ale no mam odkurzacz, ale nie chciało mi się go przynosić. Powiem szczerze, że linia cięcia bardzo ładna. Jeszcze mogę sprawdzić kąt. Idealnie. Wszystko jest idealne. Mogę Wam polecić tą Makitę do właśnie takich rzeczy z całym tym zestawem, szyną i prowadnicą. Ja kupiłem ten zestaw na Allegro, dałem za niego niecałe 850 zł. Link macie w opisie filmu bezpośrednio, gdzie kupiłem. Nie kupiłem go specjalnie pod te podcięcie drzwi, ale też na przyszłość, bo na pewno jeszcze go wykorzystam nieraz. Dobra. Biorę to do domu i działamy dalej. Teraz robimy przymiarkę. Weszło. Ramka. Drzwi się nie domykają, więc muszę te zawiasy troszeczkę dokręcić, może o obrót, o jeden obrót, tak samo dolny, ten jest chyba bardziej dokręcony. Tutaj było nierówno dokręcone. Weszło, klamka. Dobra, jeszcze trzeba dokręcić. Tutaj zawiasy wkręciłem prawie na maksa, tak samo na dole. I teraz już te drzwi się zamykają. Także taka jest różnica. Nowe drzwi, stare drzwi. Jeśli chodzi tutaj o tą szczelinę, to też równo tutaj wyszło. Tak to wygląda. Także zabieram się za kolejne drzwi od kibelka. Jednak postanowiłem, że w międzyczasie dotknę wszystkie drzwi. Zabezpieczę tą krawędź
odciętą. Ale najpierw wezmę sobie kostkę taką średnią gradacji 220 i tą krawędź tutaj, ten róg, lekko przeszlifuję. Żeby ją ładnie wyrównać. Żeby pozbyć się wszelkich jakichś takich zadziorów po pile. Jak są jakieś takie minimalne, krawędź jest już taka wyprofilowana. I teraz po prostu biorę silikon. Mam tu silikon uniwersalny. Ściągnę to, bo już mi tutaj zastyk. I po prostu całą tą krawędź zabezpieczasz silikonem, bo to są drzwi do łazienki, żeby to jakby nie wchłaniało tej wilgoci, żeby te drzwi tutaj jakby nie puchły. Silikon sprawi, że ta krawędź będzie na pewno lepiej zabezpieczona niż taka zwykła. Po prostu nakładam silikon po całości, palcem staram się rozprowadzić ten silikon, ten nadmiar ściągam z boków szmatką. I tak robię po całości. Jeszcze przesmaruję sobie zawiasy takim właśnie oto smarem, żeby dobrze pracowało, nie piszczało. Psiknę do środka smaru. Tak samo drugi zawias. I tak już zakonserwowane drzwi zakładam tam na zawiasy i po prostu ten silikon sobie już będzie snął, jak już drzwi będą zawieszone. Ok, udało się, wiszą, nic nie piszczy. Teraz sobie ten silikon będzie fajnie dosychał, a mi te drzwi tutaj już nie będą przeszkadzać w mieszkaniu. Tak prezentują się docięte i założone drzwi. Tutaj przedstawiłem swoją metodę docinania drzwi. Oczywiście możecie tutaj zauważyć, że po lewej stronie drzwi klamka jest już założona, natomiast po prawej jeszcze nie. Tutaj chciałem w kolejnym filmie pokazać, jak zakładam klamkę, jak ją montuję, bo nie każdy może połapać się, zrobić taką instrukcję wideo. Także zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!